Witam w trzecim numerze Biuletynu Analitycznego o kosmitach, UFO, USO i UAP. A w numerze 1. Prezydent Reagan i kosmici. 2. Ejter jak Jacques Vallée. 3. Wieści ze środowiska Radia Paranormalium. 4. Mój głos sceptyczny. 5. Znowu celebiaś. 6. Coś o Wałęsie i UFO. 1. Prezydent Reagan i kosmici. Generalnie panuje przekonanie, że prezydenci republikanie mają większą wiedzę o kosmitach niż prezydenci demokraci. Wydaje mi się, że Ronald Reagan miał największą wiedzę o kosmitach spośród amerykańskich prezydentów. Mówię to bazując na oficjalnych informacjach. Co najmniej dwukrotnie Reagan twierdził, że sam widział UFO. A o jednej z tych obserwacji poinformował marynarkę wojenną. Do jednego ze spotkań Reagana z UFO miało dojść w 1974 roku. Po tygodniu tak opisał zajście Normanowi C. Millerowi, znajomemu dziennikarzowi z Wall Street Journal. W ubiegłym tygodniu leciałem samolotem i kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem to białe światło. Poruszało się, zygzakując. Zapytałem pilota, czy już coś takiego widziałeś? A on, zszokowany, odpowiedział, nie. Ja na to, lećmy za tym. Śledziliśmy to przez kilka minut. To było jasne białe światło. Nad Bakersfield nagle, ku naszemu wielkiemu zdumieniu, obiekt wystrzelił prosto w niebo. Po wylądowaniu opowiedziałem o wszystkim Nancy, miał powiedzieć Reagan. Bill Painter, pilot Cessny Citation, na pokładzie której był ówczesny gubernator Kalifornii, potwierdził jego wersję. To był przypadek obserwacji jeszcze przed prezydenturą. Reagan obserwował UFO również podczas jednego z lotów Air Force One, czyli jak był prezydentem. Tak to relacjonował. Spojrzałem przez okno i zobaczyłem jasne światło, które kręciło się dookoła. Zapytałem pilota, czy kiedykolwiek widział coś podobnego. Zszokowany, zaprzeczył. Mówiono też o jeszcze innym spotkaniu z UFO, jakie państwo Reagan mieli przeżyć podczas lotu na przyjęcie w Hollywood, na które spóźnili się, tłumacząc, że przyczyną była obserwacja niezidentyfikowanego obiektu. Przejdźmy do zdarzeń z tak zwanej polityki. W listopadzie 1985 roku, podczas spotkania z sowieckim przywódcą Michaiłem Gorbaczowem w Genewie, Ronald Reagan stwierdził, że USA i Związek Radziecki powinny połączyć siły, jeśli przyjdzie im zmierzyć się z inwazją obcych. Tak, dokładnie tak powiedział, to nie jest żart. Możemy z tego wnioskować, że były wtedy przesłanki co do zagrożenia Ziemian i Reagan miał przekonanie, że w razie wojny z obcymi, to USA i ZSRR będą musiały wziąć na siebie ciężar prowadzenia walk z kosmitami. W następnym roku był bardzo ważny przypadek obserwacji ogromnego obiektu UFO, wielkości 2 lotniskowców, podczas lotu numer 1628. O tym przypadku będzie kiedyś szczegółowo w biuletynie. Wkrótce potem zwołano tajne spotkanie z udziałem przedstawicieli FBI, CIA oraz zespołu naukowego prezydenta Reagana. Na spotkaniu stwierdzono, że to było UFO, incydent był tajny, a ich spotkanie nigdy nie miało miejsca. A więc na 100% prezydent Reagan musiał być poinformowany o tym przypadku obserwacji wielkiego pojazdu kosmitów. Oczywiste jest również dla osób ciekawych spraw wojskowych, że w tym obiekcie mogło się mieścić kilka tysięcy kosmitów, gdyż był wielkości 2 lotniskowców. Po tym zdarzeniu, we wrześniu 1987 roku, z trybuny Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Reagan powiedział: czasem myślę, jak szybko zniknęłyby różnice między nami, gdybyśmy stanęli w obliczu obcego zagrożenia spoza tego świata. Podobne słowa padły w następnym, 1988 roku. Podczas spotkania z dziennikarzami na Krajowym Forum Bezpieczeństwa w Chicago Reagan mówił: często się zastanawiam, co by było, gdybyśmy nagle odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo ze strony siły zewnętrznej, pochodzącej z przestrzeni kosmicznej, z innej planety. Jest oczywiste, że prezydent Reagan próbował w tych wypowiedziach przemycić sekretne informacje o zagrożeniu. Pojawiło się też wiele opinii, że słynny program Gwiezdnych Wojen, rozpoczęty przez prezydenta Ronalda Reagana, mający na celu obronę przed radzieckimi pociskami balistycznymi, miał również być bronią stworzoną do walki z kosmitami. Zebrałem w jednym miejscu wszystkie najważniejsze oficjalne fakty dotyczące Reagana i tematu kosmitów. O innych prezydentach amerykańskich też można trochę napisać w tym temacie, a szczególnie w zakresie nieoficjalnych informacji można dużo powiedzieć o Eisenhowerze i Trumanie.
Ale Ronald Reagan wyraźnie się wyróżnia w tej dziedzinie oficjalnej. 2. A Thor jak Jacques Vallée. W jednym z nagrań słyszałem, że Jacques Vallée w swoich książkach bardzo skrupulatnie tworzył drzewo możliwych źródeł pochodzenia zjawiska UFO. A następnego dnia słuchałem na playliście 60, jak Thor tworzył drzewo spiskowych teorii na temat podwodnej bazy u wybrzeży Malibu. Więc jakoś mi się skojarzył Thor jako odpowiednik Jacques'a Vallée, ale w teoriach spiskowych. Przy okazji powiem jeszcze kilka słów o Jacques'u Vallée, gdyż jest on bardzo bliski wielu polskim ufologom. Chociaż on się dużo napracował nad tematem UFO, to jego wnioski są wyjątkowo marne. Generalnie on krytykuje pozaziemskie pochodzenie UFO. Spojrzałem w Wikipedii na te jego argumenty. Są żałosne. Będę się musiał kiedyś z nimi rozprawić. 3. Wieści ze środowiska Radia Paranormalium. Poczyniłem pewną obserwację w środowisku Radia Paranormalium. Jeszcze nie zauważyłem, żeby Arek Miazga lub Damian Trela mieli inne zdanie niż Piotr Celebiaś. Arek Kocik i Chris Mekina, jak pamiętam, dość często mają inne opinie, a nawet bardzo różne opinie. Nawiasem mówiąc, nie jest to dziwne, gdyż opinie Chrisa Mekiny są według mnie bardzo kontrowersyjne. Natomiast Arek Miazga, Damian Trela i Piotr Celebiaś są w poglądach jak bracia bliźniacy, tworzą jakby monogłos. Przypadek? Nie sądzę. Będę z uwagą obserwował, czy oni się różnią w jakimś elemencie poglądów o UFO. Wydaje mi się, że bardzo ich łączy marginalizowanie pozaziemskiego pochodzenia UFO. 4. Mój głos sceptyczny. Czasami się zastanawiam, jak były transportowane duże latające spotki do baz, gdzie rzekomo była realizowana inżynieria wsteczną. Jeszcze wrócę do tego tematu, gdy zbiorę jakieś konkrety o wielkości pojazdów. Na razie mogę powiedzieć coś o pojeździe z Kecksburga. Był na tyle mały, że mieścił się na ciężarówce. Miał około 3 metry wysokości i mniej więcej taką szerokość. Był w kształcie żołędzia. Żołnierze zapakowali go na ciężarówkę i przykryli plandeką. Ale jak go zapakowali? Czy użyli dźwigu? Czy może był na tyle lekki, że zrobili to ręcznie? 5. Znowu Celebiaś. W jednym z nagrań na playliście numer 62 Celebiaś się pyta, dlaczego Kościół katolicki używa zwrotu zjawiska mistyczne, a nie zwrotów paranormalne, anomalne, nadprzyrodzone. A ja się pytam Celebiasia, a dlaczego Kościół katolicki ma używać terminów pochodzących ze środowiska wrogo nastawionego do chrześcijaństwa i do Kościoła? Przecież Kościół ma swoje lepsze określenia dotyczące zjawisk religijnych. Dużo lepszym pytaniem jest, czy to środowisko ezoterycznych lub niewierzących ufologów ma wyrzuty sumienia z tego powodu, że podważa religijny charakter objawień fatimskich. Ale to pytanie to pikuś. Bo wiara w objawienia nie jest obowiązkowa. Jednakże obrażanie tym sposobem uczuć religijnych większości Polaków jest, bądźmy szczerzy, bardzo złe. Mam wrażenie, że duża część środowiska około ufologicznego uwielbia uderzać w księży, albo w Kościół katolicki, albo w jego media, albo w chrześcijaństwo w ogólności. I bardzo często podważają Biblię, albo szukają w niej kosmitów. A niektórzy nawet, o zgrozo, uderzają w Trójcę Świętą. To wszystko robią, jakby się próbowali, w ich mniemaniu, dowartościować w ten sposób, albo zaleczyć swoje różne deficyty, albo nawet czerpią z tego jakąś energię. Co najmniej 4 gagatków ze środowiska około ufologicznego publicznie zaatakowało Trójcę Świętą. Dlatego jako katolik muszę reagować na tę zniewagę. I dlatego też nieporównanie ważniejszym jest pytanie, czy ci niektórzy, co de facto znieważają Pana Boga, podważają w okresie okołowielkanocnym boskość Pana Jezusa Chrystusa, czy oni nie obawiają się przykrych konsekwencji po swojej śmierci? Lepiej niech się zastanowią nad swoim postępowaniem. 6. Coś o Wałęsie i UFO. W telewizji w polsce.pl, w programie Polityka na deser, była pokazana sonda uliczna z okazji Międzynarodowego Dnia UFO, który obchodzony jest 2 lipca, dla upamiętnienia incydentu w Roswell w 1947 roku. Następnie Janecki i Feuset przytoczyli opinię Wałęsy o UFO. Dla przypomnienia, według gazet, w 2019 roku Wałęsa mówił mniej więcej tak. Na innych galaktykach są 3 poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżsi. I wyższa cywilizacja przyjeżdża tymi UFami i innymi i przygląda się, co oni tu wyprawiają. Jak zagrozimy destabilizacją, Putinem, atomem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół,
Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie. Mogą nas tak przytrzymać 5000 lat. Przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat. To tyle w tym odcinku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, najlepiej z powiadomieniami o następnych nagraniach. A następne odcinki już niedługo.